Templariusze stworzyli zakon, wokół którego narosło do naszych czasów wiele legend. Zakon został uformowany przez kilku rycerzy, którzy pozostali w Jerozolimie po zdobyciu miasta w trakcie jednej z krucjat. Mieli chronić pielgrzymów i strzec dróg prowadzących do Jerozolimy. Przyjęli nazwę Ubogich Rycerzy Chrystusa. W 1129 roku odbył się we francuskim Troyes synod, podczas którego została ustanowiona reguła zakonna templariuszy. Wystarczyło 200 lat, by stworzyli oni najpotężniejszą organizację chrześcijańskiego świata. Przed templariuszami drżeli najpotężniejsi monarchowie średniowiecznej Europy. Charakterystycznym dla templariuszy symbolem był czerwony krzyż, emblemat zakonnicy nosili na białym płaszczu na lewym ramieniu trochę powyżej serca. Dobrze to widać na prezentowanej rycinie przedstawiającej właśnie templariuszy. Król Jerozolimy Baldwin II podarował templariuszom w 1120 roku część swojego pałacu oraz kościół na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie. Zakon na początku swojej działalności dysponował ograniczonymi środkami. Rycerze składali śluby ubóstwa, szybko jednak majątek templariuszy zaczął się powiększać do tego stopnia, że stali się najbogatszym z zakonów krzyżowych. Zakon miał być papieskim oddziałem elitarnym. Powodowani tym pragnieniem papieże obsypywali go licznymi przywilejami, mającymi uniezależnić go od władzy świeckiej i uczynić potężnym narzędziem. Templariusze nie musieli płacić podatków, posiadali własnych kapelanów, u których się spowiadali. Ich ośrodki rozsiane były po całej ówczesnej Europie, nawet w Polsce. Majątek templariuszy liczony był wówczas w milionach kilogramów srebra. Sami kandydaci na rycerzy Chrystusa musieli przejść długi i ciężki okres prób. Miały one sprawdzić ich zdolność wyrzeczenia się siebie w trakcie służby rycerskiej i wierność religijnym ideałom zakonnym. Połączenie ideałów rycerskich i zakonnych było zresztą ich kluczową cechą. W zakonie pełnić mogli jedną z 4 funkcji: braci rycerzy, braci kiermków, kapelanów oraz służby i rzemieślników. Templariusze składali się przede wszystkim z ludzi, którzy nie mieli święceń kapłańskich i ich celem nie było duszpasterstwo, tylko działania na rzecz wspólnoty wiernych dla jakiegoś użytecznego celu. Upadek potęgi templariuszy rozpoczął się w momencie, kiedy zaczęto im zarzucać muzułmańskie praktyki religijne, upadek obyczajów w zakonie, a wręcz zapieranie się Chrystusa. Najbardziej zajadłym wrogiem okazał się być król Francji Filip IV Piękny. Król dokonał masowych aresztowań templariuszy. Mający długi u zakonników Filip IV zbuntował przeciw templariuszom innych władców europejskich i samego papieża Klemensa V. Ten uległ naciskom władcy i w 1312 roku zawiesił działalność zakonu. Część rycerzy udała się do Portugalii i tam stworzyła nowy zakon, ale czasy świetności mieli oni już za sobą. Gwałtowny koniec potężnego zakonu stał się podłożem legendy, do dziś budzącej zainteresowanie i obecnej także w kulturze popularnej, choćby w postaci serialu. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów ryciny oraz propozycje na prezent.